Siedlcach była rodzina mojej mamy i byłem w Siedlcach, bo ja ten obraz mam taki jakby zanotowany fotograficznie, w sensie, że ja widzę to. Po pierwsze, w Siedlcach tych Żydów wyprowadzono z getta na taki plac, no jakiś tam taki jak handlowy plac, prawda? I oni szli z getta, na przodzie szli rabini i nieśli te księgi. Wie pan, Torę. I za nimi szli Żydzi, maszerowali na ten plac. Ja tego, jak oni maszerowali na plac, to było takie jakby wyjście Żydów z Siedlec na śmierć. Bo oni po prostu wyszli w zorganizowanym jakby porządku. I właśnie z tymi rabinami i z tymi świętymi księgami. Natomiast jak maszerowali, mówiono, że była taka cisza, jak oni szli. I te kobiety, które miały małe takie dzieci na rękach, starały się te dzieci podrzucić, żeby one uciekły, albo żeby ktoś je wziął, no, że może się nadarzy taka sytuacja. Natomiast to, co ja widziałem i czego nie widziałem w Sokołowie, to na tym placu siedzieli Żydzi. Ile ich tam mogło być? No parę tysięcy. To był duży plac, oni wszyscy siedzieli, nikt nie stał. Jeden przy drugim. I dookoła nich chodzili żandarmi niemieccy, czy ci SS-mani. I przychodzili ludzie, tak jak między innymi ja, to ludzie przychodzili zobaczyć coś takiego dziwnego, że ci Żydzi są skupieni w taką olbrzymią gromadę i otoczeni przez te służby policyjne niemieckie. I tam już nie było ciszy, tam był płacz, ale płacz raczej dzieci chyba. I oni stamtąd potem, bo w Siedlcach jest duży węzeł kolejowy. Ten plac był niedaleko kolei, bo tam było więzienie i był ten taki obszar niezabudowany i to było gdzieś tam w tej okolicy. Także oni stamtąd zapewne potem byli przeprowadzani na stację kolejową, jakąś tam towarową, czy jakąś, i stamtąd wywożeni do Treblinki. I to ja widziałem i to pamiętam dokładnie. Ten tłum siedzących wszyscy w kucki, tak, jeden przy drugim, tak ciasno jak wie pan, ryby w puszce. Dla grupy, dla Żydów, którzy są przeznaczeni na unicestwienie, to nic nie można było zrobić, bo oni byli w grupie, grupa była pilnowana i właściwie jakiś oddział mógłby być, ale oddział, powiedzmy, że oddział AK, czy że oddział NSZ, to nie, bo oni byli antysemici. A jakiś oddział partyzancki mógłby odbić taką grupę Żydów. No i co dalej? Za to odbicie Żydów, to po pierwsze te wsie, na których to się działo, zostały być spalone, tak jak na Zamojszczyźnie było, że całe wsie palili Niemcy, dlatego właśnie, że to tereny przeznaczone na osiedlenie Niemców. Także to nie. Natomiast poszczególni ludzie tak, zwłaszcza na wsiach, bo w mieście małym to trudno jest. Bo oczywiście,
że to mogło się zdarzyć, ale to musiałoby to być zrobione rok wcześniej. Jak zaczęto ograniczać prawa Żydów, jak zaczęli oni nosić opaski, to wtedy można byłoby wziąć takiego Żyda, czy jego dziecko i gdzieś tam w piwnicy, czy w stogu siana, przechowywać. Ale nikt nie zdawał sobie sprawy, że oni zostaną wymordowani, tylko że oni są po prostu grupą ograniczoną, ponieważ Niemcy w Niemczech wybijali w żydowskich sklepach szyby, bili tych Żydów, którzy byli właścicielami tych sklepów. To były te wzorce, które myśmy znali sprzed wojny. To były takie awanturnicze były te postawy, ale to nie był systematyczne Vernichtung, czyli to unicestwienie, prawda? Dlatego też mi się wydaje, że wcześniej to nie. Już w czasie tej likwidacji to mógł być taki, że Żydzi wyrwali się jakoś z getta i tam gdzieś w lesie, tam dużo lasów jest, a było jeszcze więcej, i tam po tym lesie się płąkali. I wtedy oni musieli coś jeść i oni przychodzili do wsi w nocy i prosili o pomoc. I mogli źle trafić i wtedy ten chłop ich wygonił albo wołał sołtysa, a sołtys to już jest biuro, urzędnik. To ten urzędnik już trząsł portkami ze strachu i donosił to, przekazywał go, tego Żyda, na żandarmerię. A jak dobrze trafił, to go ten chłop przechowywał. A poza tym rolę jakąś pozytywną, tak mi się wydaje, odegrały te szlacheckie majątki. Ziemiaństwo. Oni, wiem, że odgrywali dużą rolę w organizowaniu konspiracji. To znaczy, że Armia Krajowa była zaopatrywana w żywność, ukrywano z rozbitych oddziałów partyzantów. No, czyli jakby ci właściciele tych majątków, oni współpracowali z podziemiem. Natomiast jakie było ich nastawienie do Żydów, to ja po prostu nie wiem. Panie Wojtku, a pan z takiej perspektywy lat, długiego życia, pańskich rodziców, całej pańskiej kariery, jak pan widzi tą Polskę bez Żydów? Lepiej, gorzej, inaczej? Ja z domu nie wyniosłem żadnego nastawienia antysemickiego. Dlatego na mnie takie wrażenie zrobiło te oddziały ONR-u, jak weszły do Sokołowa w tych swoich mundurach, takich jak hitlerowskie, bo to w takim kolorze brunatno-zielonkawym. Kiedyś w Tygodniku Powszechnym była okładka z fotografią, to wtedy jak te Heil Hitler tam w lasach, jakieś te skrajne prawicowe Bałwany. Tak. I była taka okładka, gdzie był ten właśnie wystrojony ONR-owiec. Ja to wyciąłem. Mam tą okładkę gdzieś, bo to jest taki jak oni byli, jak ja ich pamiętam. Ja byłem dzieckiem, a oni tacy wystrojeni. Ja miałem wtedy 12-13 jakoś, w takim przedziale. W każdym razie ja ich zapamiętałem i bardzo to takie było dla mnie wstrząsające, w sensie tym, że to nawet nie chodziło o tych Żydów, bo to wtedy to, że oni będą wybijać okna w żydowskich sklepach, to było wiadomo. To już nic ludzi nie dziwiło,
bo to było przedtem przez 3 lata w Niemczech. Natomiast to zrobiło na mnie wrażenie tej organizacji, że to jest na wzór tych hitlerowskich oddziałów. No. W czasie okupacji ja miałem taką koleżankę, która taką sympatię ze szkoły jeszcze. Jej ojciec był przed wojną w policji jakimś podoficerem, ale takim w administracji policji. On był sierżant, starszy sierżant może. I oni mieszkali w Jabłonnie w powiecie sokołowskim. Ja do niej na rowerze z Sokowa, to jest mniej więcej jak do Sterdyni, bo to około 20 kilometrów, może mniej trochę niż 20. Nie ma złej drogi do swej niebogi. Były obręcze drewniane i w środku dętki. I żeby założyć na drewnianą obręcz, jak się złapało gumę, trzeba było dużego wysiłku i umiejętności, żeby takim ruchem naciągnąć to, bo jak się nie umiało tego zrobić, to jak się ciągnęło jeden koniec, to ten drugi wyskakiwał już. Tak, drewniane obręcze. Ja do niej tam jeździłem i któregoś dnia przyjechał tam taki w naszym wieku, może z rok starszy chłopiec, z którym już na tych tajnych kompletach myśmy 1 rok przeuczyli się wspólnie. Czyli on był jej kolegą i moim kolegą. I się okazało, że on ma worek i w tym worku ma pełen worek granatów, z tych polskich granatów, nie te niemieckie z rączką, tylko tych jajowatek takich. Bo on właśnie przewoził to z oddziału, bo on przestał chodzić na te komplety, zniknął nam i potem w którymś momencie ja go tam spotkałem, jak on przyszedł i nikogo nie zdziwiło w tym domu. Czyli się okazało, że ten dom był jakimś punktem w tym systemie podziemia, tak. Wbrew temu, co piszą w tej książce o Sokołowie, to bombardowali Sokołów Ruscy, a nie Niemcy. Ale Niemcy uciekali spod tych bomb, bo ja pamiętam to bombardowanie, bo ja go przeżyłem. I wiem, że to Ruscy rzucali te bomby. Zawieszali takie fosforowe lampy na spadochronach i oświetlali miasto. Było widno jak w dzień, a to było nocne bombardowanie, ale te powolutku one opadały, te oświetlenia. Mówiono o nich, że to są fosforowe. Nie wiem, czy fosforowe, w każdym razie oświetlali to. To nie Niemcy, bo Niemcy uciekali spod tych bomb, bo ja pamiętam to bombardowanie, bo ja go przeżyłem. I wiem, że to Ruscy rzucali te bomby. Jak przyszła Armia Czerwona, to mój ojciec dalej był tym burmistrzem. To jakiś Rusek pełnił jakieś takie funkcje, natomiast ojciec był dalej burmistrzem. I w którymś momencie został aresztowany i siedział w Warszawie na Pawiaku, to znaczy w tym więzieniu. Z miesiąc, może więcej niż miesiąc. I w ogóle nie było wiadomo, o co chodzi, bo jak go aresztowali, to miał prawo mieć adwokata. W którymś momencie przyszedł do nas adwokat i powiedział, że pani mąż
to wróci, bo go już nie oskarżają. Ale nie miał żadnej rozprawy, także w sądzie czy coś. Nie, tylko go po prostu, że go puszczą. A dlaczego go puszczą? Ano dlatego, że ten adwokat taką notatkę znalazł, gdzie jakiś ruski pułkownik napisał, że dziękuję burmistrzowi za to, że ludność wywiązała się z przymusowych dostawy dla wojska. Takie było pismo odręczne, ale ten adwokat znalazł to i tam pokazał, no to był dowód. Ojciec jak wrócił już z tego Pawiaka, to właśnie tak mówił, że to pismo tego pułkownika rosyjskiego, to jego właściwie jakby anulowało zarzuty, które mu stawiano, ale jemu nie stawiano w ogóle żadnych zarzutów, tylko po prostu on siedział w więzieniu. I wrócił i dalej był tym burmistrzem. Pierwsze 2 lata po wojnie to jeszcze wszystko było tak jak przed wojną. To znaczy nie było PRL-u. Była Polska, która miała przeprowadzić wybory, bo takie były warunki tego układu. I wtedy wprowadzono system Rady Miejskiej albo Rady Gminnej i wtedy mój ojciec został wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej, czyli w gruncie rzeczy był dalej burmistrzem, z tym, że to się inaczej nazywało. A potem po 2 kadencjach znowu wszystko wróciło i był burmistrz i potem już był kto inny burmistrzem. To jest mój ojciec, to jest jak w gimnazjum, a to jest Ganswoll, pisze Ganswoll. To jest ojciec, to jest moja babka po mieczu. Tu jest moja matka i to są jakieś kuzynki, bo to jest takie rodzinne zdjęcie i to na pewno robione u Ganiewskiego, bo to jest dziadek. I ten dziadek, to ja mam jego metrykę. Czy panu cokolwiek z tego zostało? Nie, nic.